Zarządzanie magazynem technicznym w utrzymaniu ruchu nie jest wbrew pozorom takie proste. Wiąże się ono z wymaganiami, których trzeba przestrzegać w celu osiągnięcia uporządkowanego standardu. Wyzwania dotyczące monitorowania aktualnych ilości części zamiennych, śledzenia stanów magazynowych, minimalnych oraz maksymalnych, inwentaryzację aż po weryfikację budżetów oraz prognozowanie na następne lata. Wspomniane wyzwania prowadzą do kilku kluczowych pytań z punktu widzenia nie tylko obsługi magazynu, ale również mają duże znaczenie dla kierowników działu utrzymania ruchu pod kątem efektywności działań. Jakie są typowe problemy magazynów technicznych? Jak ułatwić monitorowanie rozchodów części zamiennych oraz inwentaryzację magazynów? Jak zautomatyzować procesy zamówień oraz przyjęć magazynowych? Jak wyciągnąć poprawne wnioski w celu optymalizacji i zmniejszenia kosztów? W tym filmie spróbujemy odpowiedzieć na te pytania oraz podamy przykłady, jak systemy CMMS mogą usprawnić zarządzanie magazynem technicznym części zamiennych. Utrzymanie ruchu odpowiada za wiele procesów niezbędnych dla poprawnego działania zakładu oraz utrzymania jak najwyższej dostępności technicznej maszyn i urządzeń. Działania mające na celu poprawę obecnego funkcjonowania magazynu technicznego oraz wyznaczanie poprawnego standardu pracy powinny rozpocząć się od identyfikacji głównych przyczyn niedoskonałości. Zaczynając od początku, wiele firm boryka się z problemami niedokładnego lub całkowitego braku monitorowania rozchodów części zamiennych, przez co pracownicy nie mają części wtedy, kiedy realnie są im one potrzebne, np. w sytuacji awarii kluczowej dla funkcjonowania maszyny lub innych obiektów technicznych. Takie sytuacje powodują przedłużanie się przystojów, w efekcie generując znaczne straty finansowe wynikłe z przeciągającej się awarii. Problemy z dostępnością części pojawiają się również ze względu na niewłaściwe monitorowanie stanów minimalnych czy nawet ich brak, co może prowadzić do analogicznych, jak w przypadku rozchodów części zamiennych, problemów. Brak odpowiednich stanów minimalnych może m.in. wiązać się z koniecznością złożenia pilnego zamówienia u dostawcy, co często oznacza dużo wyższe niż przewidywane dotychczas koszty. Jeśli nie ma ustalonych stanów minimalnych, dochodzi do sytuacji, w której dane części zostały już zużyte, a my o tym nie wiemy. Brak widocznej lokalizacji części w magazynie może doprowadzić do szeregu problemów związanych z czasem przedłużającego się poszukiwania wymaganych narzędzi w nagłych wypadkach. Wiąże się to oczywiście z wydłużeniem czasu trwania awarii i kosztów z nią związanych. W skrajnych przypadkach pracownicy z powodu dezorientacji w lokalizacjach magazynowych i braku możliwości szybkiego znalezienia odpowiedniej części mogą również zgłaszać zapotrzebowania na komponenty, które już są w magazynie, ale nie mogą ich znaleźć. To prowadzi do niepotrzebnych zamówień oraz marnotrawstwa kluczowych zasobów. Brak kategoryzacji części, czy to w kontekście szybkiego ich rotowania, czy też krytyczności, utrudnia podejmowanie decyzji zakupowych w wyniku niekompletnych i nieprecyzyjnych informacji. Brak jasnych wytycznych dotyczących procesu zamawiania może powodować problemy związane z przedłużającymi się dostawami, niedokładnymi przyjęciami, a nawet brakiem przejrzystości finansowej w wyniku niezorganizowanego i chaotycznego procesu. Bez informacji o rozchodach trudno jest dokonać szczegółowej analizy kosztów. Może to utrudniać planowanie budżetu i podejmowanie decyzji finansowych. Bez danych o tym, jaki procent kosztów stanowią części, trudno jest zidentyfikować obszary, które mogą być optymalizowane w celu oszczędności i planowania budżetu. Systemy CMMS w swoich podstawowych funkcjach oferują procedury i standardy działań, np. przy planowaniu prewencji oraz obsłudze awarii, jak i automatyczne generowanie niezbędnej dokumentacji. Jednym z nich jest rejestracja wykorzystania części zamiennych. Najczęściej jest ona powiązana z samym procesem realizacji zdarzeń oraz wymaga rejestracji tego, jaka część została wówczas wykorzystana. Do tego zadania mogą być wykorzystywane kody QR lub kody kreskowe. Dzięki temu wszystkie procedury są ustandaryzowane, nie wymaga to tworzenia dodatkowej dokumentacji w formie pisemnej, a wszelkie informacje o zużyciu części oraz zmianach w stanach magazynowych są dostępne z poziomu historii. Podczas działań dążących do rozwiązywania awarii system pyta, czy pracownik potrzebuje zarezerwować części. Po rozpoznaniu maszyny, której dotyczy dane zdarzenie, system podpowiada dedykowane narzędzia. Pracownik udaje się do magazynu, następnie skanuje kod QR umieszczony na danej części lub półce oraz zapisuje, ile części wówczas pobrał. Automatycznie zliczane jest pobranie z magazynu ilości części.
Następnie generowana jest dokumentacja, rozchód magazynowy oraz naliczane są koszty konkretnej maszyny przypisanej do miejsca powstawania kosztów. Systemy zapisują wiele informacji niezbędnych do poprawnego wsparcia również techników utrzymania ruchu. Nie są one przeznaczone wyłącznie dla magazynierów. Podstawowe informacje to dostępność w magazynie, kategoryzacja części, lokalizacja fizyczna w magazynie, dla jakich maszyn są one dedykowane oraz oczywiście stany niezbędne do zamówień. Przy osiągnięciu stanów minimalnych najczęściej w takiej sytuacji informowani są kierownicy oraz osoby odpowiedzialne za magazyn. Dzięki temu technicy mają dostęp do niezbędnych informacji i nie tracą czasu na żmudne poszukiwanie części w magazynie. Dodatkowo dostępność części w magazynie jest stale monitorowana, a wszelkie braki wychwytywane są na bieżąco, co pozwala na odpowiednio wczesną reakcję. Technicy mają dostęp nie tylko do części zamiennych dedykowanych dla maszyn i innych obiektów powiązanych z aktualnym zdarzeniem, ale również podglądu stanów wszystkich części w magazynie. System po pobraniu automatycznie weryfikuje stany i planuje dalsze działania na ich podstawie. CMMS dodatkowo może informować o zarezerwowanych częściach, np. na potrzeby planowanych remontów. W razie wykrycia potrzeby zakupu całkowicie nowej części, technicy mogą zgłosić zapotrzebowanie do działu zakupów wraz z niezbędnymi informacjami. Systemy na podstawie wcześniej wymienionych stanów potrafią automatycznie przypominać o niezbędnym zamówieniu oraz generować gotowe szablony maili do dostawców. Ważną informacją jest możliwość śledzenia zamówienia oraz późniejszego przyjęcia dostawy na magazyn. Dzięki temu wszystkie procesy magazynów technicznych są zapisywane, statusy zamówień są na bieżąco monitorowane, a sam dział utrzymania ruchu ma wszystkie niezbędne informacje w jednym rozwiązaniu. W momencie osiągnięcia stanu zamówienia system informuje wybrane osoby i generuje zamówienie do dostawcy, oparte o zarejestrowane dane. W tym procesie pracownik otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia przez przełożonego. Później rejestrowane jest zamówienie wraz z przewidywanym terminem dostawy. Ostatnim krokiem jest przyjęcie części na magazyn oraz zasilenie stanów. Często poruszanym tematem przy omawianiu magazynów technicznych w systemach CMMS jest możliwość integracji z już obecnymi w organizacji programami ERP. Integracja może być rozumiana jako wyrównanie danych między jednym a drugim systemem lub rozpoczęcie procesu w jednym systemie i przekazanie go do drugiego. Skutki integracji z rozwiązaniem ERP obejmują optymalizacje kosztowe, eliminację powielania procesów oraz zapewnienie spójności danych w obu systemach. Systemy CMMS umożliwiają dokładne rozdzielenie kosztów na komponenty obiektów technicznych, co jest zazwyczaj zbędne z punktu widzenia systemów ERP. Innym ważnym aspektem jest to, że dział techniczny pracuje głównie na systemie CMMS. Takie rozwiązanie umożliwia automatyzację procesów poprzez rozdzielenie działań między pracownikami, eliminując tzw. przezbrojenia pomiędzy dwoma systemami. Systemy CMMS dzięki wszystkim danym zapisywanym na bieżąco w trakcie działań pozwalają na analizę wykorzystania części na potrzeby ulepszania działania magazynów technicznych. Jednym z przykładów optymalizacji są raporty zużycia oparte na analizie Pareto, które pozwalają identyfikować najczęściej używane części zamienne i podejmować odpowiednie działania zarządcze. Dzięki temu firmy mogą skupić swoje wysiłki na zarządzaniu kluczowymi częściami, co może prowadzić do znacznych oszczędności. System CMMS jest w stanie monitorować poziom wykorzystania części na potrzeby obiektów technicznych w określonym czasie, co umożliwia analizę trendów i optymalizację stanów magazynowych. Na przykład, jeśli określone części są częściej zużywane w danym okresie czasu, system może sugerować zwiększenie zapasów w podobnym okresie w przyszłości. System CMMS może wspierać w planowaniu przeglądów i wymiany kluczowych komponentów maszyn. Może on generować automatyczne przypomnienia o konieczności zakupu części na podstawie historii zużycia i harmonogramu przeglądów. Ponadto, jeśli po przeglądzie wystąpi awaria wymagająca użycia określonej części, np. uszczelek UHT, system może przewidzieć, że taka sytuacja może się powtórzyć i zasugeruje zamówienie dodatkowych części. System CMMS jest w stanie monitorować wykorzystanie części, co umożliwia precyzyjne planowanie budżetu. Może uwzględniać takie czynniki jak inflacja, eksploatacja parku maszynowego, jak i planowanie zwiększenia parku maszynowego.
Jeżeli dostawca ma długi czas dostawy, system CMMS może wspierać w planowaniu zamówień tak, aby były one składane odpowiednio wcześnie, zanim stan magazynowy spadnie poniżej minimum. System może przewidywać, kiedy to nastąpi, na podstawie historycznego zużycia części. W konkurencyjnym środowisku przemysłowym efektywne zarządzanie magazynem technicznym i częściami zamiennymi jest kluczowym elementem skutecznego utrzymania ruchu. Dzięki systemom CMMS firmy mogą zoptymalizować procesy związane z gospodarką częściami, minimalizować przestoje maszyn i zwiększyć wydajność produkcji. Jednocześnie integracja CMMS z systemami ERP oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji analizy danych pozwalają na jeszcze efektywniejsze zarządzanie zasobami i redukcję kosztów operacyjnych. Poza tym systemy oferują również inne rozbudowane funkcje, jak inwentaryzacja za pomocą urządzeń mobilnych, integracje z innymi systemami magazynowymi, czy automatyczne indeksowanie i predykcja zużycia części dla wybranych kategorii awarii. Podstawą jednak jest początkowe określenie standardów i dostosowanie systemu CMMS do potrzeb organizacji.